Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed San Andreas. Mam bardzo świetne wieści. Właśnie tego dnia, 28 września, dostaliśmy nowy update na serwerze Need for Speed San Andreas. Jest to bardzo ciekawy update, ponieważ Jester został troszkę zmieniony. Reproportion, czyli troszkę zostały jego proporcje zmienione. Okej, faktycznie. Troszkę został zmieniony, ale czy... Wow, mama mi się trochę skrzywa. Okej, chciałbym znaleźć może Jesterka. Kurde, nie mam Jestera w stoku. Szkoda. Ale dobra. Faktycznie jest coś nie tak, bo... Nawet... muszę kamerę zmienić, bo zacząłem jeździć... Okej, wszystko jest okej. Tak, zmieniło się, ponieważ tutaj jak widzicie miała być maska cała na czarno, a poszła już na dach, więc faktycznie proporcje Jestera się zmieniły. O, tutaj jest Jester też, Banana też wziął Jestera, widzicie? No zmieniły się troszkę proporcje Jestera, bardziej przypomina Supra MK4, ale pojedźmy jeszcze może do Carlotu zobaczyć stokowego Jestera. No właśnie szkoda, że Jestera stokowego nie mam. Policja, wait. O, słyszeliście? Nowy dźwięk teraz jest tak zwanego tego popcornu, czyli strzelania z rur. Tylko muszę to wywołać. O, słyszeliście? Tak, nowy dźwięk właśnie tego tak zwanego popcornu, co nazywam. Okej, klasa B. No. Troszkę się właśnie ten Jester zmienił. Proporcje są na pewno takie bardziej podobne do Supry MK4. Fajnie, generalnie fajnie. Okej, i myślałem, że sobie po prostu tutaj na drugim monitorze będę patrzeć i mówić wam, co się zmieniło, ale jednak nie. Okej, i generalnie te już wcześniejsze części, co mieliśmy w Jesterze, one zostały tak zwanie odświeżone, żeby pasowały do tego nowego modelu Jestera, więc sprawdźmy jeszcze może części. W ogóle Jester ma te unikalne części. Sprawdźmy, jak to wygląda. Raptor. Cymatic, Roadrunner. No, jakoś teraz tak fajnie to wygląda niż wcześniej, faktycznie. Frenzy, maska. Okej, maska, dach. Targa, no roof. Supra MK4. W wersji kabriolet, ciekawe. Żaluzje, spoiler. No okej, światła główne, światła tylne, felgi, szeroka karoseria. Okej, aha, pamiętam, że miałem Armagedona faktycznie, kiedyś. Redux. Psycho XS. Okej, czyli Jester jeszcze nie ma tych unikalnych części, ale myślę, że dostanie. Okej, więc tak, pierwsza zmiana to właśnie Jester, tak? Zmienili proporcje Jestera, czyli coś podobnego, co też zrobili z Eurosem kiedyś. Też Euros został troszkę zmieniony, te proporcje Eurosa. Okej, i generalnie też bardzo ważna rzecz w tym update'cie, ale cała klasa B i cała klasa A zostały troszkę bardziej zbalansowane. To znaczy, teraz na przykład chyba wydawało mi się, że w klasie A najlepszy był Cheetah, nie? A teraz ponoć każdy samochód w klasie A powinien konkurować ze sobą. Czyli nie powinno być żadnych takich samochodów lepszych od pozostałych. Czyli na przykład w klasie B, jak dobrze pamiętam, Super GT było najlepsze. Super GT to zawsze, kurde, nabijałem wszystkie te wyścigi, wszystkie URL-e. Więc teraz, jeśli chodzi o klasę B, to każdy samochód powinien być tak zbalansowany, że
z każdym samochodem powinniście nabijać topki teraz. I ze względu na to, że troszkę te handlingi w klasie B i klasie A się pozmieniały, to zresetowali topki. Czyli to jest teraz świetny czas dla osób, które chcieliby porobić sobie topki na serwerze. Tak, udało mi się też wczoraj w końcu zrobić tego challenge'a na unikalne części do LG z padem, ale udało się. Więc mam teraz takiego fajnego skyline'a, powiedzmy, z Undergrounda 1. Więc tak, wbijajcie na serwer, róbcie topki w klasie A, w klasie B, ponieważ zostały zresetowane na wszystkich wyścigach. Dlatego też mamy teraz 1,5 razy RP, kasy i większą szansę na body pointsy z każdego wyścigu. Aha, tutaj właśnie też doczytałem, że Infernus ponoć jest najlepszy w klasie A. Tak, i tutaj jak Orbaku też pisze o klasie B, że nieważne co wybierzesz w klasie B, powinieneś tym samochodem konkurować z innymi samochodami w klasie B. No i spoko. Bo właśnie pamiętam, że Super GT było takim najlepszym samochodem w klasie B. Dobrze, kolejna w sumie taka zmiana to troszkę odświeżyli stare mapki, w tym moja i Jagera Silverton Way, więc powinniście na tych właśnie starszych mapkach zobaczyć jakieś różnice. Może uda mi się pojechać wyścig, a na pewno mi się uda pojechać, bo weźmiemy sobie próbę czasową. Widzicie? W klasie B wszystko zresetowane, wszystkie topki, więc możecie śmiało wbijać i jeździć. Ile jest osób? 10/70, ale myślę, że jeszcze nie wszyscy wiedzą o tym update'cie, bo wszedł ten update o 1 w nocy. Dzisiaj w niedzielę o 1 w nocy. Ja już stwierdziłem, że już idę spać i nagram na spokojnie rano. Aha! Faktycznie, usunęli tutaj 2 samochody. Tam były 2 samochody właśnie. Okej. Już pierwszą zmianę zauważyłem. Tak to na razie nic nie widzę innego. No okej, w sumie w tym zawsze na tej mapie było tak, że ta mapka faworyzowała osoby, które jechały po lewej stronie niż po prawej stronie. Ale teraz możecie jechać z tej i drugiej strony. Też się zbytnio nic nie zmieniło. Nie wiem, czy tutaj nie były policje. No dobra, tyle. No to myślę, że właśnie teraz fajnie jest to, że na tej mapce jest znaczy już nie ma faworyzacji, że możecie albo na początku z lewej strony jechać tej autostrady, albo z prawej strony, bo już zniknęły te 2 pojazdy. No i tam gdzieś tam właśnie na tej całej prostej chyba tych radiowozów już nie ma, bo kiedyś chyba były. No i tak, właśnie trochę tych sprintów zostało zmienionych, trochę circuitów. Drift 1 trochę został zmieniony, ulepszony, Bikerniki Drift 6. No i właśnie, są 2 nowe tory. Chciałbym, żebyśmy pojechali. Dobrze by było. Pierwszy to jest w Los Santos Circuit. Junkie się nazywa. Junkie jest. Widzicie? Autor Banana. Fajnie by było, jakbyśmy pojechali. Dobra, sprawdzamy. Circuit Junkie, stworzony przez Banana. Jedziemy z kolejnym jesterem. Też fajny jester. Dobra, sprawdźmy. Okej. Dużo zakrętów na początku na tej mapie. Dobra. Czyli trzeba mieć samochodzik z dobrą skrętnością tutaj. Oj. Dobra. Fajnie teraz, że sporo jest takich mapek, co nie faworyzują na przykład prędkości maksymalnej, tylko przyspieszenie i skrętność. Świetnym przykładem jest właśnie ta mapa. Okej, fajna, mi się podoba. Trzeba by ją tylko wymasterować. I można kręcić topki, co? No, tu już nie mam szans z gościem. Ostatnie okrążenie.
Okej, i ukończyłem. Dobra. Generalnie bardzo mi się podoba ta mapka. Fajna jest. Nie mam zastrzeżeń. Trzeba by ją wymasterować i będzie dobrze. Okej, kolejna nowa mapka to jest offroad. Jezu. Okej, to jest ciekawe, bo ktoś offroady jeszcze jeździ? Serio, tak szczerze. BJ. Ale sprawdźmy, może ktoś wbije. Stwórz offroad. Horizons. No, sprawdźmy drugą mapkę dodaną dzisiaj na serwer. Offroad. Może odżyje offroad tutaj na serwerze. Jezu, dawno nie jeździłem offroadów. Co zrobił? Hyze. Okrążenia, 2 okrążenia. O. Popierdoliło mi się trochę. No offroad to offroad, tak? Będziemy jeździć. Nie po publicznych drogach. No i co? No mapka w sumie spoko, nie? Tylko zawsze te jakoś te offroady nie pasowały totalnie do Need for Speeda. Odkąd jakoś jak weszły, to jakoś tak stwierdziłem, że nie, jakoś to tak nie pasuje i wymarło to. No ale może teraz troszkę odżyje. Trochę odżyją takie wyścigi offroad, chociaż w sumie średnio bym powiedział. No ale spoko, trochę tutaj jest dodanych obiektów. Tutaj jedziemy offroadem. Tutaj chwilę publicznymi drogami. Tutaj znowu właśnie wjeżdżamy teraz offroadem. Okej. Dobra, no i jeśli chodzi o mapy, to właśnie... To chyba tylko 2 mapy zostały dodane. Okej, tutaj takie mniejsze dodatki to New Backfire Sounds. No to usłyszeliście ten tak zwany, co ja nazywam popcorn, nowy. Tak. Co tam jeszcze? Aha, że teraz szybciej te wszystkie UI pojawiają się, czyli na przykład F6 jak kliknę, to szybciej się pojawia ta ikonka i faktycznie ona szybciej się pojawia. Też właśnie zauważyłem w wyścigu teraz, jak jeździłem wyścigi, to wszystko jakoś tak szybciej się pojawia. Fajnie. Okay, police pursuits, fix invisible collisions, added more cooldown spots, plus general improvements. Dobrze, czyli może w końcu nie będzie crazy frogów na tych właśnie pościgach, bo ostatnio są jakieś crazy frogi i nie ma tych radiowozów. Są niewidzialne radiowozy na pierwszym poziomie pościgu. I generalnie dodaje teraz więcej miejscówek, gdzie możemy się schować przed policją, czyli te tak zwane cooldowny and general improvements i jakieś tam większe poprawki. No to miejmy nadzieję, że już nie będzie tych crazy frogów. Okej, generalnie tutaj garaż w Bayside. O, ten chyba gdzieś garaż, chwila. No ten różowy, o ten, nie? Garaż Bayside chyba ma swój unikalny interior. Pojedźmy jeszcze. I jeszcze tutaj jest napisane Challenge Series Tweaks, czyli jakieś tam ulepszenia, naprawy, jeśli chodzi o serię wyzwań. I pojedźmy tędy. W sumie tędy nie jechałem chyba jeszcze. Więc może tam tu dali sekundę do jakiegoś wyzwania, mogli też odjąć sekundę. Handling mogli coś tam lekko pozmieniać. I jest tutaj taka notka. Expect more updates in the coming months as we continue refining the experience and the. Czyli myślę, że teraz update'y będą troszkę częściej. Może za 2-3 miesiące będzie kolejny update. Chyba będzie też taki właśnie update związany z balansem. Na przykład w klasie teraz C i E.
Tak, jest tutaj taka notka Other classes are planned to be released in the coming months. Czyli kolejne właśnie klasy też dostaną taki balans. No i fajnie. Oj, tu jeszcze doczytałem, że Improved Stock and Street Suspension and Brakes on all cars. Czyli może w końcu jak... Była taka rzecz, że jak kupowaliśmy hamulce na Pro, no to tak jakby samochód tracił ABS. Nie dało się nim hamować. Więc może już to w końcu naprawili. Więc można teraz kupić, może teraz da radę kupić hamulce na Pro i będzie mieć ciągle ABS. Czyli możliwość skrętu jak hamujemy. No i tutaj Street Suspension został też naprawiony. Nie wiem co tam było nie tak z zawieszeniem na poziomie street ulicznym. Dobra, gdzie jest ten... Dobra, jesteśmy tutaj. To jest to miejsce i ponoć tutaj właśnie ta kryjówka ma totalnie inny interior. Widzicie jak szybko to UI pojawia się? Faktycznie jest inny interior. Taki, czekaj, to jest chyba interior, kryjówka podobna do Carbona. Ale jaja. Fajne, okej, spoko. Dobra, generalnie teraz spróbuję trochę zmontować, żeby to był krótszy film. Ponieważ chciałbym, żeby to zaraz wleciało, więc dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego filmiku z update'u Need for Speed San Andreas. No co, no generalnie fajnie, teraz topki zostały w klasie A i B zresetowane, więc śmiało możecie wbijać i wbijać topki, bijać, no. Jesters jak widzicie się troszkę pozmieniał, proporcje są lepsze i bardziej przypomina Super MK4. Okej, więc dzięki jeszcze raz i widzimy się w kolejnych odcinkach z Need for Speed San Andreas. Z tej strony to tyle. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie odcinka. Narka.